Dzisiejszy odcinek Fantastycznych Fundamentów będzie wyjątkowy. Nie opowiem jak zwykle o jednym autorze, lecz o duecie. I to nie byle jakim. Przedstawię Wam Henry'ego Kuttnera i Catherine Moore, czyli najważniejsze pisarskie małżeństwo w historii spekulatywnej fikcji. W latach świetności pulpowych magazynów tworzyli wspólnie dziesiątki opowiadań, które do dziś potrafią pokazać siłę krótkiej formy. Zatrzymam się też przy ich jedynej przetłumaczonej na język polski powieści, wydanej na naszym rynku jako Nieśmiertelni. Tytuł ten brzmi dziś dość przewrotnie, bo jak wiadomo niewiele rzeczy starzeje się równie szybko co science fiction, a ta książka jest tego świetnym przykładem. Zapraszam. Zacznijmy od starszej z tej dwójki, Catherine Lucille Moore, urodzonej w 1911 roku w Indianapolis. Jej zamiłowanie do książek wynikało w dużej mierze ze stanu zdrowia, a właściwie jego braku. Jako dziewczynka dużo chorowała, więc spędzała wolny czas na czytaniu, które szybko stało się jej pasją. Zdecydowała się nawet na studia z literatury i dziennikarstwa, podczas których opublikowała kilka tekstów w uczelnianej gazetce. Niestety, w wyniku powojennej Wielkiej Depresji musiała przerwać edukację. Jej rodzina mocno odczuła skutki recesji, więc Catherine wróciła do rodzinnego Indianapolis, gdzie zaczęła pracować jako sekretarka w banku. Brakowało jej jednak pisania i wszechobecnej literatury. Dlatego zaczęła publikować w będących wówczas u szczytu magazynach pulpowych. Teksty podpisywała jako C.L. Moore, głównie aby ukryć ten fakt przed współpracownikami. Jej prace należały do gatunku fantasy i science fiction i choć nie była pierwszą kobietą w tym nurcie, autorki wciąż stanowiły egzotyczną ciekawostkę w zdominowanym przez mężczyzn gatunku. Zasłynęła głównie dzięki dwóm seriom. Pierwsza to fantastyka naukowa o kosmicznym awanturniku imieniem Northwest Smith. Druga to opowieści osadzone w świecie magii i miecza z jedną z pierwszych żeńskich bohaterek w historii fantasy, Jirel of Jory, mocno inspirowaną Conanem Barbarzyńcą Roberta Howarda. Obie serie ukazywały się w magazynie Weird Tales i przyniosły Catherine Moore znaczące uznanie w świecie pulpowych historii science fiction i fantasy. Jeżeli chodzi o Henry'ego Kuttnera, urodził się w 1915 roku w Los Angeles. Co ciekawe, jego rodzina wyemigrowała do Ameryki z terenów dzisiejszej Polski, a dokładniej Leszna, które wówczas znajdowało się pod pruskim zaborem. Nie udało mi się jednak znaleźć informacji, by w jego rodzinie płynęła biało-czerwona krew. Wygląda na to, że przed emigracją jego przodkowie zwyczajnie pracowali na terenach dzisiejszej Polski. Od najmłodszych lat Kuttner przebywał blisko literatury. Jego ojciec, który zmarł, gdy przyszły autor miał zaledwie 5 lat, był sprzedawcą książek. Z kolei jego wujek prowadził agencję literacką. Młody Kuttner pomagał w niej, przeglądając napływające teksty, kiedy tylko miał odrobinę wolnego czasu. Jego pierwszą miłością były historie grozy. Uwielbiał opowieści Lovecrafta, z którym wymieniał korespondencję, a później spotkał się nawet osobiście. Legendarny autor chwalił talent młodego Kuttnera, który odwdzięczył się kilkoma opowiadaniami osadzonymi w mitologii Cthulhu. Kuttner zadebiutował komercyjnie opowiadaniem grozy The Graveyard Rats, opublikowanym na łamach Weird Tales w 1936 roku. Niedługo potem skierował się ku fantasy i science fiction. Były to bowiem gatunki, na które panował znacznie większy popyt, a pisanie stanowiło jego główne źródło utrzymania. Zanim jednak do tego doszło, napisał kolejny list do autora, którego twórczość robiła na nim wielkie wrażenie. A była to Catherine Moore. Z powodu ukrytego pod inicjałami imienia, Kuttner początkowo wziął ją za mężczyznę. Dwójka autorów szybko zaczęła wymieniać się korespondencją. Początkowo zawodowo, a później także prywatnie. W 1937 roku czytelnicy mogli poznać ich pierwsze wspólne dzieło, Quest of the Starstone. 3 lata później, w 1940 roku, Kuttner i Moore stanęli na ślubnym kobiercu, tworząc zarazem najważniejszy małżeński duet w historii fantastyki. Oczywiście nie oznaczało to, że od tego momentu żadne z nich nie pisało już samodzielnie. W latach 40. Moore często publikowała na stronach Astounding Science Fiction, chociażby nowelkę No Woman Born z 1944 roku. Tymczasem Kuttner oprócz opowiadań pracował też przy komiksach, tworząc m.in. scenariusze do kilkunastu zeszytów Zielonej Latarni. Pomagał też młodszym autorom stawiać pierwsze kroki w pisaniu oraz wspierał kolegów po fachu przy tworzonych przez nich tekstach. Wśród nich byli tacy twórcy jak Żelazny, Bradbury czy Matheson. Osobno Kuttner i Moore zdążyli udowodnić, iż byli świetnymi pisarzami, ale wspólnie tworzyli niemal perfekcyjny duet. Ona miała bardziej opisowy, dokładny styl, podczas gdy on stawiał przede wszystkim na dynamikę. Małżeństwo często kończyło za siebie rozpoczęte zdania przy maszynie i później sami nie do końca wiedzieli, kto z nich napisał którą część pracy. Od 1940 roku bardzo trudno więc ustalić, które ich dzieła były wspólne, a które pisane osobno. Zapewne w każdym z nich była cząstka ich obu. Nawet w tekstach, które formalnie były podpisane nazwiskiem jednego autora. Tak jest na przykład w humorystycznym cyklu o Gallagherze. Wynalazcy, którego cudowna podświadomość ujawnia się tylko wtedy,
wtedy, gdy jest pijany. Mimo iż oficjalnie przypisuje się tę historię Katnerowi, wśród badaczy literatury panuje przekonanie, iż było to dzieło duetu pisarzy. Małżonkowie, publikując owoce wspólnych prac, zazwyczaj używali pseudonimu Louise Paget, będącego połączeniem panieńskich nazwisk ich matek. Przeczytałem naprawdę sporo ich tekstów przed napisaniem scenariusza do tego odcinka. Pomógł mi wydany niedawno przez dom wydawniczy Rebis dwutomowy zbiór krótkich form, na którym widnieje niestety jedynie nazwisko Katnera. Sięgnąłem również po wcześniejsze opowiadania duetu wydawane w Polsce, jak i ich teksty w oryginale. Jeżeli chodzi o czystą fantazję, jak Elak of Atlantis czy Jirel of Jory, dziś widać, że mają już one swoje lata. To poprawne historie, ale nie wyróżniają się one niczym szczególnym na tle tysięcy innych opowieści spod szyldu magii i miecza. To zwyczajnie dobra, przygodowa zabawa, która nie odmieni w żaden sposób waszego postrzegania życia czy literatury. Twórczość science fiction natomiast zrobiła na mnie największe wrażenie tam, gdzie odzwierciedlała lęki epoki. Zwłaszcza te dotyczące myślących maszyn. Również historie zawierające elementy podróży w czasie wciąż czytało mi się bardzo dobrze. Najlepiej zaś zestarzały się opowiadania, w których główną rolę grał humor. Oprócz wspomnianych wcześniej historiach o Gallagherze, najsłynniejszy jest cykl o Hogbenach. Formalnie przypisywany Katnerowi, choć najprawdopodobniej również wspólnie tworzony przez małżonków. Opowiadał on o rodzinie mutantów, tytułowych Hogbenach, którzy wskutek promieniowania zyskali osobliwy wygląd oraz rozmaite atrybuty i zdolności. Długowieczność, telepatię, możliwość latania itd. itd. To naprawdę przyjemne opowiastki, napędzane niekończącymi się absurdami i literami berbeluchy. Jako że Katner i Moore tworzyli złotej erze magazynów science fiction, nic więc dziwnego, że większość ich prac to opowiadania i nowelki. Wówczas fakt ten przynosił im rozpoznawalność i szacunek. Dziś, w czasach, gdy krótka forma nie jest już tak popularna, sprawia to, że ich nazwiska pozostają raczej nieznane poza szeregami fanów gatunku. Nie oznacza to jednak, że nie próbowali swoich sił w powieściach. W 1947 roku ukazał się ich tekst zatytułowany Fury, będący jedyną ich powieścią przetłumaczoną na język polski, która ukazała się na naszym rynku w 1986 roku pod tytułem Nieśmiertelni. Fabuła książki rozgrywa się w odległej przyszłości na Wenus, a dokładniej pod powierzchnią planety. Ludzie, którzy opuścili zniszczoną atomową wojną Ziemię, znaleźli schronienie pod wodami wenusjańskich mórz. Nie chodziło jednak o panującą na planecie zabójczą atmosferę, lecz o nieprzyjazną faunę i florę, bliźniaczo podobną do tej, która istniała na Ziemi w okresie paleozoiku i mezozoiku, pełną wielkich, niebezpiecznych roślin, owadów i jaszczurkowatych stworzeń. Społeczeństwo zorganizowane jest na wzór dystopii, choć zamiast popularnych w takich wizjach korporacji rządzących światem, mamy tu klany tytułowych nieśmiertelnych. Ludzi, którzy dzięki promieniowaniu zyskali długowieczność, którą wykorzystali do gromadzenia władzy oraz bogactw. Trwające setki lat życie wprowadziło odmienne podejście w postrzeganiu rzeczywistości. Jednak nieśmiertelni stali się zarazem niepokojąco powolni w swoim działaniu. Momentami zbyt powolni. Zwłaszcza, że to w ich rękach znajdowała się przyszłość gatunku, a każda kolejna odwleczona w czasie próba wyjścia na powierzchnię zmniejszała szanse na to, że ludzkość kiedykolwiek opuści podwodne miasta, gdyż niezbędne ku temu zasoby powoli się kurczyły. Impulsem do zmiany staje się główny bohater, Sam Reed, jeden z nieśmiertelnych, wychowany w przekonaniu, że jest zwykłym człowiekiem, co rodzi w nim zazdrość i nienawiść wobec rządzącej kasty. Jego furia staje się katalizatorem, który popycha ludzkość ku zdobyciu powierzchni Wenus, a może w przyszłości także i innych światów. Choć fabuła nieśmiertelnych obfituje w bogate intrygi i wiele ciekawych rozważań na temat długowieczności, dziś ciężko czytać tę książkę bez lekkiego uśmiechu politowania. Wynika to z bazowania na motywach popularnych w ówczesnej fantastyce, które bardzo szybko się zestarzały. Pierwszym jest oczywiście wizja samej Wenus. Nie tyle nietrafiona, co wręcz absurdalna, nawet jak na realia 1947 roku. W latach 40. i 50. planeta ta miała status drugiej Ziemi. Dopiero sondy kosmiczne z lat 60. i 70. pokazały jej prawdziwe, piekielne oblicze. Jednak przeniesienie historycznej ziemskiej fauny i flory w niemal niezmienionej formie musiało brzmieć wątpliwie nawet dla ówczesnych czytelników. Drugim nietrafionym motywem jest użycie promieniowania jako siły prowadzącej do pozytywnych zmian. Przez długi czas wierzono, że skoro radiacja potrafi deformować, to równie dobrze przy odrobinie szczęścia lub nauki może ulepszać. Ten schemat zrobił furorę przede wszystkim w komiksach, gdzie zrodził dziesiątki superbohaterów. W tej powieści powraca on nieustannie, aż do przesytu, co utrudnia skupienie się na naprawdę ciekawych wątkach. W dobrym odbiorze nie pomogło mi też polskie wydanie. Tłumaczenie i redakcja zostawiały sporo do życzenia. Jeśli traficie na tę pozycję w jakimś antykwariacie za kilka złotych, możecie jej z ciekawości spróbować. Ostrzegam jednak, że nawet mnie, wielkiego fana spekulatywnej fikcji XX wieku, książka mocno
zmęczyła. Gdyby małżeństwo autorów trwało dłużej, być może napisaliby więcej powieści, które zapewniłyby im popularność w XXI wieku. Niestety, Henry Kuttner zmarł młodo, w 1958 roku, w wieku 42 lat, na zawał serca. Catherine Moore przez jakiś czas kontynuowała karierę pisarską i prowadziła zajęcia z pisania, ale w 1963 roku, po ponownym wyjściu za mąż, zawiesiła obie te aktywności. Niestety, jej dalsze życie nie było łatwe, gdyż zaczęła cierpieć na chorobę Alzheimera. Autorka miała zostać pierwszą kobietą uhonorowaną nagrodą Grandmaster Diamond Knight Memorial. Jednak na prośbę męża, który twierdził, że przy jej stanie zdrowia wywołałoby to więcej szkody niż pożytku, ostatecznie nie uzyskała nominacji. Zmarła w 1987 roku, a rok później została pośmiertnie wpisana do sali sław fantasy i science fiction. Jeżeli macie doświadczenia zarówno dobre i złe z tą dwójką autorów, dajcie znać w komentarzu. Chętnie poczytam o Waszych doświadczeniach. A w dzisiejszym odcinku Fantastycznych Fundamentów to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.